Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu poświęconym odnawianiu restauracji Stabiloka 4031, który pokazałem w pierwszej części. Dzisiaj już się wziąłem troszeczkę za robotę. Mogę Wam co nieco pokazać i opowiedzieć o tym urządzeniu. Może niektórzy będą zainteresowani, jak to się kiedyś budowało. Niektórym widzę się może przydać przy naprawie własnego. Mam tu wyciągnięte 3 moduły na tą chwilę. Są to sloty 1, 3 i 6. Slot 6 jest to taka karta, tak zwany Control Interface. Karta praktycznie dla nas, jeżeli mamy zautomatyzowaną stację pomiarową, możemy ją używać. Ta karta, są to tak naprawdę wyjścia sterowane poprzez oprogramowanie. Możemy zautomatyzować proces pomiarowy. Ja na razie tutaj takich zastosowań na niej nie widzę. Tak ona wygląda w środku. Mamy 8 przekaźników, 2 układy, które dają nam sygnały TTL, no i kilka układów innych, które odpowiadają za adresację. Także bardzo prościutki układ, montaż standardowy, jak na tamte czasy, przewlekany. Także ta karta jest bardzo taka prosta. Jej może nie być w naszym urządzeniu. To nic praktycznie dla naszych zastosowań nie zmieni. Dwie kolejne, które mam, są to jedne, można powiedzieć, z najważniejszych kart w urządzeniu. Jedna z nich to jest ta, którą mam w tej chwili wyrzucony błąd, czyli to jest EF Unit, czyli tak jakby jednostka pośredniej częstotliwości. Jest to dosyć istotny element. Odpowiada on za obróbkę sygnału AM, FM z modulacją fazy. Odpowiada za analizator widma. Odpowiada za mierzenie offsetu od częstotliwości ustawionej. Także ma wiele tutaj zastosowań i jej niepoprawna praca powoduje błędy zarówno w teście, jak i w momencie samej pracy. I inne elementy też mogą wykazywać błędy, jeżeli tutaj będą jakieś właśnie uszkodzenia. Przyjrzyjmy się jej dokładniej. No i widzimy tutaj tą płytkę. Troszeczkę mamy większe zbliżenie. Standardowo na jednym końcu jest złącze do podłączenia do szyny zbiorczej w urządzeniu. Kilka elementów. Są to układy serii 7.4. Odpowiadają za adresację. Tutaj, która jest na szynie danych przekazywana. Tu widzimy filtr 450 kHz pośredniej. No i mamy tutaj poszczególne układy odpowiadające za właśnie demodulację, przekazywanie sygnału do układu analizatora widma, detektory szczytowe. Takie proste układy z czasów jeszcze, gdzie górowała technika analogowa. Tutaj możecie zobaczyć w tym miejscu 2 pady. Jest to miejsce po wylutowanym jednym kondensatorze SMD. Wylutowałem jeden na próbę, zobaczyć jak to wychodzi. Tutaj trzeba dobrze opanować technikę przy wylutowywaniu tych elementów na różnych płytkach, bo można uszkodzić ścieżki. Wylutowałem ten kondensator 100 mikro 6 V. No i jak się okazało, kondensator ma zerową pojemność, czyli pierwszy wylutowany i już nie działa. Także być może z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jak wymienimy te kondensatory, które tutaj mamy na płytce, zacznie to funkcjonować. Czasami zdarzają się przerwy w dławikach, które są na gałęzi zasilania. Jest ich tutaj trochę. Także też trzeba je sprawdzić. I nie tylko w tej płytce, ale również w każdej innej. I to jest ta najważniejsza płytka, od której radziłbym wszystkim zaczynać, jeżeli chcecie tutaj naprawiać i sprawdzać sobie i poprawiać urządzenie, by przywrócić je do pracy. I trzecia z płytek, które wyjąłem, bardzo ważna, jest to płytka AF, łącznie z generatorem wzorcowym 10 MHz. Składa się ona z kilku płytek, jak widać. I pokrótce Wam szybciutko tutaj opowiem. Ja już to wcześniej rozkręciłem, także możemy sobie tu spokojnie to powyjmować. I opowiem Wam, co poszczególne płytki mniej więcej robią, w skrócie oczywiście, bo
Nie będę tutaj opisywał, to możecie znaleźć w dokumentacji. Tutaj ja sobie przygotowałem właśnie do takich podstawowych rzeczy schemacik blokowy skleiłem. Także ma to ponad metr długości, ale daje pojęcie, jak to urządzenie funkcjonuje i potem możemy sobie patrzeć, co i dlaczego nie działa i szukać już na poszczególnych schematach dla poszczególnych modułów. Dokumentacja zawiera ponad 800 stron, także tutaj jest co oglądać. Płytka AF służy do, jak sama nazwa wskazuje, audio frequency, do obróbki sygnałów audio. Na tej części mamy elementy odpowiadające za adresację tak naprawdę. No i kilka układów wzmacniaczy. Tutaj jest płytka dołożona, ją można zdjąć. Jest to płytka robiąca sygnał 8 MHz, który jest potrzebny na innych etapach obróbki sygnałów. Z tej strony był generator wzorcowy i to jest ten generatorek. Jak widzicie, no nie wiem, czy tu się ostry złapie. W pudełku styropianowym mamy zamknięty element, który generuje sygnał, czyli rezonator kwarcowy, wraz z tranzystorem, który robi zagrzałkę, z układem kontroli temperatury. Tutaj mamy układ wzmacniacza na tranzystorze i układ formowania sygnału na standardowym układzie 74LS04. 6 bramek negujących sygnał. No także układzik bardzo prosty. LM356, czyli komparator, on służy do ustawiania temperatury. Potencjometr wyprowadzony przez dziurkę na zewnątrz do dokładnej regulacji częstotliwości. Cała procedura jest dosyć skomplikowana ustawiania tego. Ja sobie tą płytkę podłączyłem wczoraj tutaj na zewnątrz pod zasilacz, pod oscyloskop sprawdziłem, układ generuje. Sygnał jest ciuteńkę za mały, niż mówi to instrukcja, ale w punkcie pomiarowym 3, ale nie przeszkadza to w pracy całego układu. Częstotliwości w tej chwili jeszcze nie zmierzyłem, natomiast i tak z założenia u mnie wszystkie przyrządy pracują na generatorze wzorcowym synchronizowanym GPS, także i tak będę korzystał z zewnętrznego wejścia. Tu tylko ustawię na tyle, żeby to urządzenie samo z siebie też mogło chodzić. Także ten generatorek jest sprawny. Wylutowałem też jeden kondensator elektrolityczny, który nie jest SMD, tak jak te pozostałe. Ten akurat okazał się w 100% sprawny. Pojemność była wręcz idealna, parametr ESR też. Także zakładam, że te kondensatory tutaj, które są na obwodach pozostałych przewlekane, raczej będą funkcjonowały. Na razie ich nie będę wymieniał. No i płytka bardzo ciekawa, bardzo fajna. Jest to główna płytka układu AF. W tej części mamy tak naprawdę zestaw filtrów i to, co tu widzimy, układy Analog Devices, do tej pory produkowane i sprzedawane. Taki układ, jak spojrzałem w cenniku obecnie dostępny, kosztuje prawie 300 zł. Są to konwertery sygnału RMS na wartość napięcia stałego, czyli tak jakby detektory RMS. W tym układzie są dwa. Jeden odpowiada za detekcję zniekształceń, poziomu zniekształceń i szumów, drugi za przekształcanie poziomu sygnału użytecznego. Biorą udział między innymi, a głównie w pomiarze SINAT. Mamy też, nie pokażę dokładnie, które to są elementy. Mamy tutaj, prawdopodobnie chyba to są te już, jak dobrze pamiętam, jest to filtr CCIT i te elementy tutaj, potencjometrzyki, tutaj rezystory nastawne, z tej strony co mamy. Jest ich 6, tak, to są te, to jest regulacja CCIT, te 6 tutaj, łącznie z tymi układami i z kondensatorami bardzo wysokiej jakości, jak popatrzycie na tamte czasy. Montaż też przewlekany tutaj, bardzo fajny. Ten układzik jest to filtr notch 1 kHz dla pomiaru właśnie SINAT. No w dzisiejszych czasach, jak się domyślacie, coś takiego zapewne byłoby zrobione w postaci całkowicie cyfrowej, czyli na wejściu przetwornik analogowo-cyfrowy, potem układ komputerowy, który oblicza i filtruje te sygnały na drodze czysto matematycznej. Tak to się w tej chwili robi. Byłoby to pewnie wielkości jednego układu scalonego. Co będziemy robić? Na tych płytkach nie ma kondensatorów SMD. Ja na razie nie będę nic ruszał.
Posprawdzałem tutaj niektóre te elektrolity, ale nic z nimi się nie działo. Nie ma tu takich elementów, które mogłyby wpływać na złe działanie tych płytek. Nie zawsze błąd tej płytki był wyrzucany, więc zakładam, że błąd modułu AF wynika raczej z błędów modułu IF i innych modułów. Także tutaj nic nie będę robił. Jedyne co na wszystkich płytkach, jak widzicie, układy scalone są w podstawkach, a więc po tylu latach po prostu te układy delikatnie wysunę. Już tutaj na tych płytkach zrobiłem, że wysunąłem i z powrotem wsunąłem. Tak, aby ewentualne problemy na stykach zniknęły. Tak samo jak te wszystkie złącza. Samo wyjęcie tych płytek i włożenie z powrotem spowoduje, że jeżeli coś tu się działo, to już to ustąpi. Podobnie miałem w analizatorze Marconiego, gdzie były problemy na stykach właśnie modułów. No jednak te urządzenia mają kilkadziesiąt lat, nie były ruszane i same różne procesy fizyko-chemiczne, jak to się mówi, na takich złączach mogą dawać tutaj wiele zauważalnych błędów. Ale tak poza tym, przy tym montażu przejrzałem luty, oczyszczę troszkę płytkę, bo widzę, że jakieś takie elementy dziwne na niej są. Ale tak poza tym na module AF nic nie będę robił. Sprawdziłem tylko oscylator, tak jak powiedziałem, i będę ją z powrotem wkładał. Jeżeli coś będzie źle, no to potem będziemy już to robili pomiary, bo oczywiście ostatnim etapem uruchamiania tego urządzenia będą pomiary i strojenie tych elementów, które będę mógł tutaj zrobić. I tak na koniec paczuszka przyszła do mnie. Mam nadzieję, że zamówiłem to, co trzeba. Jeszcze nie otwierana, zaraz zobaczymy, bo może od razu się rozczaruję na wizji. Zamówiłem sobie już kondensatory do wymiany w tym urządzeniu. Widzę, 4 paczuszki ładne są. No i są kondensatory 100 mikro, 6,3 V. Tutaj pewnie duże to będą 47 mikro, 16 V. Tu mamy 2,2 mikro, 50 V, bo też takie na płytkach są. No i standardowych tych najwięcej, 100 sztuk chyba, czy 70, nie wiem ile wziąłem. Zaraz zobaczymy, gdzie tu są sztuki. Nie widzę. 10 mikro, 16 V to jest podstawowy kondensator, który tutaj będziemy wymieniali. No, ślepy człowiek jest, 100 sztuk, pewnie widzieliście, ja nie widziałem. No i będziemy tutaj to robili. Lutownica do mnie już idzie, bo nie miałem lutownicy pensetowej. Mam nadzieję, że nią będzie się to bardzo ładnie robiło. Przestrzegam przy takich płytkach, no chyba że ktoś ma naprawdę jakieś cudowne umiejętności, przed używaniem do rozlutowywania tych kondensatorów Hot Air sprzętu, bo potrafią tutaj te ścieżki odpaść. To ma już 30 lat, było troszeczkę inaczej robione i niestety przy Hot Airze czasami to troszeczkę źle wychodzi. No i poza tym rozgrzewamy też inne elementy. Także tutaj ja tej metody nie będę stosował, zastosuję metodę pensetową, jak ona się nie sprawdzi. No w przypadku tutaj dobrej dostępności do niektórych kondensatorów na pewno się sprawdzi, ale tam gdzie jest ciasno może być konieczne po prostu wycięcie tych kondensatorów, obudowy, odcięcie ich i potem odlutowanie od góry, nagrzanie tego co pozostało i zdjęcie całej tej płytki. Także musimy to zrobić ładnie, delikatnie, żeby niczego innego nie uszkodzić w tych urządzeniach. No bo chcemy, żeby to jak najlepiej chodziło. W pierwszej części jeszcze nie mówiłem. Czekam na części, będę robił te przedłużki, że tak powiem, które umożliwiają strojenie i regulację tych modułów poza obudową. No bo wiemy, że jak ta moduł, to co już mówiłem chyba w pierwszej części, jak ten moduł jest w obudowie, no to nie mamy dostępu do elementów regulacyjnych. Producent przewidział specjalne przedłużki, które się wkłada w przyrządzie, drugą część się wkłada tutaj i wtedy możemy coś takiego robić. Są dostępne takie gotowe moduły, kosztują kilkaset złotych. Ja coś takiego zrobię samemu i pokażę Wam na filmie, jak to zrobić. Wszystkie elementy są dostępne, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu.
Także to tyle w tej drugiej części. W trzeciej nie wiem, co będzie, się okaże. Może będę, oczywiście będę chciał pokazywać wszystkie moduły i te rzeczy, które w nich robię i czym poszczególne moduły, tak w skrócie, się zajmują, żeby też pokazać, jak to kiedyś było robione. No też jak działa sprzęt, bo wiem, że jest tego sprzętu bardzo dużo i bardzo wiele osób go używa. I co mnie wcale nie dziwi, bo przy cenach sprzętu nowego, który mógłby ten zastąpić, no to raczej nikogo nie jest stać, żeby taki sprzęt kupić. To tyle w tym drugim odcinku. Zapraszam do komentowania, do zadawania pytań, subskrypcji, lajkowania i co tam tylko chcecie. I do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.